Opowiem wam teraz, przemieszczając się w kierunku plaży, historię, o co chodzi tak na dobrą sprawę z Chińczykami tutaj. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam w dzisiejszym nowym odcinku. A tymczasem najpierw zaprezentuję koncert dla moich najserdeczniejszych widzów. Przyjeżdżając do Gambii, dowiedziałem się o czymś takim, że Chińczycy zaczęli mocno dominować na rynku gambijskim. Nie tylko na gambijskim, ale w całej Afryce. No i tutaj między innymi w tej miejscowości, w okolicy, Chińczycy otworzyli fabrykę tworzenia mączki rybnej. I jadę właśnie teraz, dzięki uprzejmości Beaty, przedstawić wam, o co chodzi z mączką rybną, Chińczykami na terenie Gambii. A temat szalenie ciekawy. Zapraszam na odcinek. Proszę bardzo, droga tutaj do tej fabryki, chińskiej fabryki, no nie jest najlepsza. Ale śmieci, ja pierdzielę. W szoku jestem. Tyle to widziałem chyba tylko i wyłącznie na południu w Pakistanie. Więc niechlubne widoki, niestety. Zobaczcie, tutaj wioska, nie wioska, ale boisko musi być. Już czuć. Czemu te młode dzieci krzyczą minti? Tubap minti. Tubap minti, czyli biały miętowy. Biały mięta. One krzyczą naprawdę tubap, give me minty oder minti. Z tego prostego powodu mintis to są miętowe cukierki, miętusy, zwykłe landrynki miętowe. I wychodzi to jeszcze faktycznie z czasów tej niewolnictwa, w którym Anglicy jako naturalnie koneserzy tych miętowych cukierków i tego tych czekoladek, a oni po prostu kochają tak to i przynosili to i dawali tutaj, rozdawali tym dzieciom i nauczyli ich jeść miętusy. Dawaj, jedziemy tam bez zatrzymywania, ogień. Hi boys! Bo ja się tu kiedyś pobiłam z nimi. Tak? Zobaczcie, na początku, czekaj, okno tylko zamknę. Na początku pokażemy wam miejscówkę, gdzie lokalni wędzą rybę. Zobaczcie, jak szaro, jak ciemno. Tylko trzeba to zrobić, powiedziałbym, delikatnie, ponieważ mogą się bać kamery. Tu się dymi, tam się dymi. Hello, hello, to jest baba, muszę babę zobaczyć. A jest tam. Kurczę, tutaj ktoś się... Zobaczcie, jak się... ryby wędzą. O kurczę. Hello. Can we make picture? Yes. Nice. What's this one? Ojejku. Dry, yes. You dry? Yes. A zobaczcie, pa szefowa tutaj świeże ryby dała, tutaj nawędziła. A zobacz tutaj. To jest catfish. Yes. Tutaj jak napchane. Onion. Onion. And pepper, yes. Na ten. A tutaj daje już, to tak wyglądają wędzone. Yeah, you see? Zobaczcie. How is the name for the fish? This one for the name the rental. Rental. Yes. Ale ciekawe, This is the zobacz. catfish, the big. Yeah, this one. The big This catfish. is for catfish. Ależ niesamowite. best Taka wielka. Zobacz, catfish. Yes, catfish. Sum. Zobaczcie, jaki wielki sum zwędzony, ale pięknie. Zobaczcie, jak pięknie panie się prezentują. Fajnie, a tutaj jak idzie z tego, spod kartonu, i delikatnie odsunę. O kurcze. Ależ towar. Szefowa tutaj mówię wam, ale gęsty dym. Salam alejkum. Tu koleżka, zobaczcie, jak przygasza. Salam alejkum. A, teraz przygaszają, żeby to, wiecie, się nie paliło ogniem, tylko żeby to się dymiło. No i dzięki temu można zrobić wędzoną, elegancką rybę. O, proszę. Właśnie, widzisz to? To o to w tym chodzi, Beatka. O, ale gęsty dym. Zwijamy się stąd. Wow, salt?
Sól. Właśnie. Solfish. Sol. Solfish. I ten, tutaj też solone, żeby woda spadła. No, zobaczcie. I zobaczcie tutaj, moi drodzy, zobaczcie ile jest tych zamrażarek. No, higiena w tych zamrażarkach słaba, ale zamrażarek dużo, ale też zauważcie ile ptactwa tam w oddali jest. Cała masa. To jest wysypisko. Sępy. Zobaczcie. Proszę bardzo, jak kierownik się potknie, w gówno twarzą wleci, to taki sęp tylko czuwa nad tym, żeby dziobnąć kierownika w łydkę. Proszę, zobaczcie jakie wielkie sępiska. Przylatują tutaj na żer. Przylatują tutaj po resztki ryby. Ależ te sępy, zobaczcie, też zwróćcie uwagę, że one są znacząco mniejsze niż te sępy, powiedziałbym, azjatyckie. No. Patrzcie jak wypatrują, patrzcie, zjadłem kierownika, tego gnojka. Hello! Wow, zobaczcie, to jest ten rekin. To jest ten rekin. Wow, ale wielki. Widzieliście jak dziewczyna cięła takim nożem niewielkim? Ja pierdzielę. Ależ roboty. Cząstka. Kurde. Zobacz, jak ona miesza tą rybę. One gotują, niesamowite. To jest catfish. Tutaj gotuje się coś. Jejku, nieźle. Młoda dziewczyna, co? Tak, ale są niesamowite dziewczyny, gotują pięknie. Czekaj, mamy tutaj jest fabryka. Jest? No tak, to jest główne wejście. Przed nami nic się nie ukryje. Może postawmy gdzieś tutaj auto, ładnie zaparkujmy. To się przejdziemy? No, przejdziemy się, popatrzymy co i jak. Zauważcie jeden ważny aspekt. Nigdzie tutaj nie jest napisane, że jest to chińska fabryka. Można się tylko i wyłącznie domyślić po kolorze czerwonym i po żółtych gwiazdkach. Tam w tle jacyś Chińczycy też chodzą sobie. Słuchajcie, nie pokażę wam w środku jak wygląda cała ta fabryka ryb, ale opowiem wam teraz, przemieszczając się w kierunku plaży, historię, o co chodzi tak na dobrą sprawę z Chińczykami tutaj. Więc Chińczycy przywędrowali tutaj po rybę, robić biznes, robić tak zwaną mączkę rybną. I w momencie, kiedy oni tutaj przybyli, zaczęli odławiać tej ryby bardzo dużo. Zaczęli odławiać tej ryby masę. I w momencie, kiedy zaczęli odławiać tej ryby masę, to ta ryba się cofnęła o 2-3 km w głąb oceanu. I co się stało? I wtedy lokalni ludzie nie mogli już takimi łódkami, jak tutaj widzicie, wypływać tak daleko. Więc pozostając bliżej brzegu, mogli łowić mniej ryby. Mniej ryby, mniej jedzenia. Mniej ryby, wyższa, salam alejkum, wyższa cena. I w momencie, kiedy jest wyższa cena, to ludzie mają też mniej jedzenia. Mają w domu 40 osób, więc też mają mniej ryby do zjedzenia. Co się dzieje dalej? W momencie, kiedy Chińczycy już tutaj zrobili sobie tą fabrykę, ta cena ryby poszła w górę, zachodzi sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Do domu Anglika wkrada się Senegalczyk. I ten Senegalczyk i ten Anglik z 2 kumplami Gambijczykami wraca do tego domu, a w tym domu jest bandyta. No i natykają się na tego bandytę. No i ten bandyta niestety zabiera życie jednemu z Gambijczyków. A Gambijczycy się wkurzyli tak na maksa, tak po prostu, wiecie, grubo, że Senegalczyk, który pracuje w tej fabryce, no po prostu odebrał życie Gambijczykowi. I co zrobili? Gambijczycy się zebrali wszyscy razem z okolicy i poszli spalić tą fabrykę. I wyobraźcie sobie, że spalili tą fabrykę, z 7 Toyot samochodów, wszystko co dało się tam spalić, to spalili. Oczywiście mączka rybna się nie pali, więc jej nie spalili. No i co, moi drodzy? I takim też sposobem Chińczycy psują tutaj rynek. I też trzeba zaznaczyć, że praca u Chińczyka jest pracą niewolniczą. Jest pracą za małe pieniądze, za bardzo duże, w sensie pracują bardzo dużo, nie wiedziałem czy koleżka do mnie, no drze się tam do tej słuchawki, pracują bardzo dużo, za małe pieniądze, niewolniczo. A jeszcze najgorsza sytuacja w tym wszystkim jest taka, że pomimo, że jest ta fabryka,
to pracują w niej głównie Malijczycy i Senegalczycy, a nie Gambijczycy, u których ta fabryka jest. I gdzie równość? Nie ma równości, kierowniku, nie ma, po prostu nie ma. Tam zauważcie, że wciągają rybę z połowów. Piękna plaża, brudna niestety, charakterystyczna dla Afryki. I zauważcie, jak Chińczycy mocno dominują Afrykę w każdym calu, od fabryk po drogi, po wszystko. Afryka to jeden wielki chiński, powiedziałbym, market. Przykre, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, uczulić się na to. No i jak ktoś by zapytał, kierowniku, a czy Gambijczycy lubią Chińczyków? No to wystarczy przyjść na lokalny rynek i zapytać, czy lubicie tutaj Chińczyków. Fabryka jest tutaj i tutaj jest lokalny ryneczek, na którym sprzedają rybę lokalnie, żeby sobie dorobić. No i pytasz takich Gambijczyków i od razu mówią, że China, not nice, not nice. Z czego jest zrobiona ta łódka? Łódki tutaj są robione z mahoniu. Z mahoni. Piękne drzewo, często oni wykorzystują, jak robią nowe łódki, części ze starych łódek. Będziemy na pewno to mogli gdzieś zobaczyć. Tutaj widać stary kawałek kadłub na dole, a tu są nowe rzeczy. A tu są nowe, To jest te wszystko mniejsze. robione, zbijane gwoździe, robione wszystko ręcznie. Już są A kiedyś na reliefy. gwoździe nie robili, tylko kiedyś na takie kołki drewniane robili. Tak. No ale już wiem, No, taka jest. teraz lżej. Czy ty masz podobne odczucie, że nie są tacy super, wiesz, uśmiechnięci, gościnni? A my jesteśmy tutaj w kawałku Gambii, w której są rybacy, a rybacy tutaj, którzy pracują dla chińskiej kompanii rybnej, są Senegalczykami. To są Senegalczycy. To są wszystko albo Gwinea-Bissau, Ginejczycy, albo Senegalczycy, z obydwu stron Senegalu. z No bo góry albo z te dołu. twarze nie wyglądają takie na zasadzie... Senegalczycy są bardzo ciekawi, bo ich idzie rozpoznać od razu, oni są bardzo dłudzy, są smukli i wysocy. I to jest właśnie, Gambijczyk jest mały w porównaniu do Senegalczyka. Okej, bo te twarze, co po niektóre, to tak... Co ty tutaj robisz, przyjacielu? Nie powinno cię tu być. Tak, można to tak odczuć, tak. Teraz zauważcie, jakie zderzenie światów. Nowoczesność, wielka fabryka, która przetwarza tony ryby dziennie, a tutaj lokalni ludzie, którzy są w stanie złowić, no umówmy się, kilkadziesiąt kilogramów tej ryby, żeby przeżyć, żeby sprzedać na targu, żeby utrzymać rodzinę. Przykre to jest, powiem wam, że na tyle, że nikt z góry, jakiś mądry, nie zablokował tej inwestycji, wiedząc, że powstająca taka fabryka zabiera, u nas by się powiedział chleb, u nich się mówi rybę, lokalnym ludziom. Z mahoniu robią, zobaczcie, taką piękną, dużą, przepotężną. Głównie pracują tutaj Senegalczycy. Drzewo, z którego to robią, to jest mahoń. Pachnące drzewo, ale zapierdziela tą piłą, jak przystało. Kontrola jakości. Boją się, wstydzą się. Po francusku tylko mówią salam alejkum. Po francusku tylko mówią, moi drodzy, więc też nie jest tak łatwo się dogadać. No i powiem wam, że teraz zauważcie, że ta łódź jest większa. Co to znaczy? To znaczy, że będzie ta łódź mogła wypłynąć głębiej, dalej. Ponieważ te małe łodzie mocno poddają się falom oceanu. I co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że niektóre elementy, tak jak Beatka wcześniej powiedziała, są elementami starymi. Te deski, które można wykorzystać, to się wykorzystuje. I tak, patrzcie, jakie gwoździe. Jacie, cała moja dłoń i jeszcze trochę. Żeby zaznaczyć odrębność tej łodzi, charakterystykę nadać jej, no to się to łódź maluje. Zauważcie, że dzisiaj dopiero została ta część pomalowana. Przez cały dzień było to malowane żmudnie i się nazywa ta łódka Darussalam. Chłopaki zasuwają z pędzlami. Zobaczcie. How much price for this boat? How much price?
It's too money. It's too money. Expensive? Lot of money. Yeah, it's a lot of. How much? 35 tysięcy euro kosztuje taki statek. 35 tysięcy euro? To będzie 140 tysięcy złotych. No to jest cena wstępna do negocjacji. Do negocjacji 140 Dla białego. dla białego. Czyli dla... Zawyżyli 4 razy. Można tak powiedzieć, Senegalczyk pewnie startują od połowy i schodzą na 5 tysięcy euro. Negosy, Myślę. no. Więcej. Nie, ale Ale drogie. same drzewo jest strasznie drogie, nie? Ja zapytam głównego cieśla. Spytaj się, czy jest coś Przepraszam, do kupienia. czy można kupić łódkę? Dostałem takie info, że jak dziewczyny przyjeżdżają już w podeszłym wieku, nie podeszłym, no 40, 30, 40, 50, no różnie, no. Wiecie jak to w życiu bywa, które stoją solidnie 2 stopami na ziemi, to często się zakochują w Gambijczykach, w ich takich migdałowych oczach. Więc drogie panie, jak przyjedziecie tutaj do Gambii, no to proszę uważać na tych dżentelmenów, bo nie dość, że wysportowani, to migdałowe oczy jeszcze mają. Teraz rozmawiamy sobie z chłopakami tutaj z plaży. Pytamy, jak to, wiecie, zarobkowo wygląda. To są kosze, w których ludzie tutaj lokalni przenoszą ryby, moi drodzy, przenoszą ryby. I więc jak wygląda cały proces? Już wam mówię. Łodziami wypływają, łowią ryby na siatki, na wędki, na siatki, na co kto tam chce. Ładują full łódź, przypływają tutaj bliżej i stąd już biorą kosze, idą tam do łodzi, biorą rybę, ładują i idą do fabryki. Dobra, i teraz ktoś zapyta, kierowniku, ile dostają za transport tej ryby, tego kosza? Dostają 25 dalasy. 25 dalasy to jest 2,5 zł. To idziemy, no. 2,5 zł. A moi drodzy, cały wypchany, jeszcze podejdę tutaj, cały wypchany kosz. O tak musi być. O tak musi być. Za to jest 300 dalasy. 300 dalasy, moi drodzy, to jest 35 zł. Więc muszą nie dość, że złowić, to jeszcze przynieść i wyładować. W sumie 36 zł za kosz. Chińczycy tutaj są, widać ich tam sobie siedzą, pilnują całego interesu, bo inaczej to by kompletnie nie hulało niestety, ponieważ no Gambijczycy to Gambijczycy. Tutaj tak można sobie zobaczyć. Tam na górze są takie mieszkanka. Zobaczcie, budując nawet fabrykę, używają swoich zasobów. Nie wiem, czy tam ktoś widzi, czy nie widzi. Palgo 8. Chińskie okna. Czyli zamiast napędzać lokalną gospodarkę, kupować tutaj, żeby ci ludzie mogli nawet na budowie tej fabryki zyskać choćby troszkę, no to nikt o to nie dba, moi drodzy. Beata, robi wrażenie to miejsce. No jest bardzo przytłaczające i przede wszystkim otrzeźwiające, bo widzimy, co tu się dzieje. Naturalnie u nas w Europie nie miałoby to miejsca, ale tutaj Chińczycy po prostu wielkimi krokami i z korupcją dają sobie tak radę i ograbiają. Ale niesamowite, jak w ogóle ci lokalni ludzie, zobacz. Ci lokalni ludzie... Hello bro, don't Salam. worry. Lokalni ludzie, jak wiesz, widać smutek na ich twarzach, jak się z nimi rozmawia. Tak, Nie oni pasuje nienawidzą im im, oni po prostu potrafią nienawidzieć i wiedzą dokładnie, że im po prostu brak jest ryby. Chyba się cofnęła 2 km od wybrzeża. Rybacy muszą wyjeżdżać bardzo daleko i ryzykują, bo naturalnie te statki nie są Te łódki, no. nie są dostosowane do wypływania aż tak daleko. No Dużo tak. z nich ginie. I widzę to w tym momencie, jak wracają, jak znajduję na plaży części tych łodzi. Tutaj osiołek, co on tutaj ma? A, tutaj zobacz, też rybę ten transportuje. To są te kalamary. To są kalamary, ja nigdy w ogóle nie Ale wiem. jakie ogromne. Duże, nie? O kurde. Ten fisz tak zwany. Ty, a te, to też co to jest? Płaskie to są Płaskie. płaskie. No to pogadali, nie? No to pogadali. How is the name? Coldfish. Saltfish. A, saltfish. And the name? How is this? Calamar. Kalamar, okay. kalamary. In German is calamar. To są kontenery, w których trzymają swoje rzeczy, silniki, wszystkie oprzyrządowania potrzebne do wykonywania roboty na oceanie. No, dzień roboczy się kończy już, więc widać, że ludzie wracają do domów odpocząć.
nie pracują po 8 godzin, nie pracują po 7 godzin, pracują przeważnie po 10, nawet 12 godzin. Proszę zobaczyć tutaj sieci, zamrażarki. Ogólnie mnie na przykład troszkę irytuje to, że za każdym razem ludzie pytają, wiesz, jak się masz, takie amerykańskie bardzo, ale za bardzo nie chcą wiedzieć, jak się masz. Nie czuję, żeby, wiesz, każdy, kto pyta, jak się masz, chciał wiedzieć, jak się ma. To jest takie obligatoryczne cześć, dłuższe No. cześć. I pokazanie od razu na dzień dobry, że jest przyjazny. Ja to tak odczuwam, bo tak naprawdę nikogo nie interesuje, jak ty się czujesz, a oni wręcz przeciwnie, oni oczekują, że twoja odpowiedź będzie nie jest źle, nie? It's not bad, nie? Nie ma tu baby! 50 powiedział. Minty. A Minty, cukierka, no. Tak, jak zwykle Minty. Tak. Minty. Beata mówi, że jak kwiat z ogrodzenia wystaje, to jest tylko jedno. To mieszkają tutaj biali. No ale coś tu jest, jakiś taki projekt. Harrington coś dla dzieci. The Gunjur Project Lodge. Czyli to musieli maczali w to ręce Anglicy. To jest drzewo płodności. Tutaj przychodzą kobiety, jeżeli mają kłopoty z zajściem w ciążę, a dla nich to jest bardzo, bardzo ważne, wręcz egzystencjalnie ważne. I one przychodzą i tutaj po prostu przykładają rękę i mają tą nadzieję, że wtedy będą mogły zajść w ciążę. Na cmentarz idziemy. Muszę tutaj odwiązać wszystko spokojnie. Moi drodzy, jak tradycja nakazuje, witam serdecznie na cmentarzu w Gambii. Jak ktoś jest dłużej na kanale Jak to Daleko, to wie, że na kanale Jak to Daleko lubimy odwiedzać cmentarze. I ten cmentarz w Gambii, zobaczcie, jak wygląda. Wygląda bardzo prosto. Jakieś tabliczki, jak jest ktoś bardziej taki, powiedziałbym, może wierzący, to robi tabliczkę. Ale przeważnie zobaczcie, że tych tabliczek jest bardzo mało. Tam może troszkę więcej tych tabliczek jest. Ja sobie tutaj takim bokiem przejdę. I nie przychodzą, nie odwiedzają, bardzo rzadko odwiedzają. Pamiętam, jak byłem w Zambii i spotkałem ojca Andrzeja, który opowiadał, że w Zambii, w Afryce ogólnie na tych cmentarzów nie pilnują, nie doglądają. Chociaż tutaj widać, że jest posprzątane, ale to prawdopodobnie bardzo świeże groby. Co robią? Przekazują imię zmarłego nowonarodzonemu dziecku. I to uważam za bardzo mądre posunięcie. Zauważcie tutaj, że tutaj mamy nowy grób, 1702. Mama Butama Daba zmarła. Tutaj już ta część troszkę tak wygląda, powiedziałbym, inaczej. Paya Jof. Zobaczcie, tam jeszcze jest tabliczka. Proszę, Moduła Ngum, 2002 rok, oktober, październik. No więc tak to, moi drodzy, wygląda. Pozdrawiam serdecznie widzów, którzy uwielbiają wędrować ze mną po cmentarzach. Moi kochani, tym też akcentem, chciałem powiedzieć grobowym akcentem, cmentarnym akcentem z Gambii, żegnam się z wami. Zachęcam do zostawienia łapeczki, jeżeli wam się podobało, zostania na kanale dłużej, czyli zasubskrybowania, podania rzecz jasna odcinka dalej. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym odcinku. Czołem!